Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od barany. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? Tutaj jest dwójka buław. Karta związana z rozdrożem lub z zaznaczaniem granic. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się rycerz mieczy, który walczy w imię wyższych wartości, w imię tego, na czym mu zależy. Więc być może tutaj jest zagwozdka, czy walczyć, czy raczej to odpuścić. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi królowa monet. Jak Wy się przedstawiacie? Barany, Wy przedstawiacie się jako trójka buław, czyli myślicie przyszłościowo i chcecie najprawdopodobniej podjąć taką decyzję, aby rzeczywiście gdzieś długofalowo i w przyszłości było Wam lepiej. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest as buław. Wypadałoby rzeczywiście sprawy przemyśleć i nie podejmować decyzji pod wpływem chwili. I czego nie robić, czego raczej unikać. Unikać czwórki mieczy, a z przełożenia jest karta kapłanki. Powiem Wam, że najwięcej pojawiło się buław i to całkiem nieźle, dlatego że one są związane z Waszym trygonem, z trygonem ognia, więc tak naprawdę jesteście w swoim sosie w tym tygodniu. W ogóle mam wrażenie, że jako iż jest kapłanka z przełożenia, to najprawdopodobniej będą ważne rozmowy w tym tygodniu z kimś wyżej postawionym lub jakimś autorytetem. Ewentualnie to otoczenie, osoby z najbliższego otoczenia bardzo chętnie i często wręcz bym powiedział, przychodzą do Was po radę, dlatego że mają zagwozdkę, dosłownie, ale tutaj Wy się raczej pokazujecie jako osoby, które robią wszystko w swoim tempie i tak naprawdę mogą tylko i wyłącznie właśnie być dla innych taką inspiracją, jak można działać też w taki sposób, żeby zrobić, a się nie narobić tak naprawdę. Czy tam zarobić, a się nie zarobić. Tutaj jakaś wiedza z Was płynie. Jeśli chodzi o ogólną energię, to widzę tutaj dwójkę buław, która jest związana z rozdrożem, więc część z Was zastanawia się, czy rzeczywiście coś porzucić, coś zostawić, albo czy rzeczywiście z kimś porozmawiać na ważny temat, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o tę kapłankę. Natomiast dla mnie też tutaj chyba chodzi o taką strefę komfortu i własne granice. I mi się wydaje, że barany mogą być w tym tygodniu nawet nie to, że rozleniwione, tylko po prostu wydaje mi się, że nie dają się tutaj złapać w sidła albo w taką gorączkę tego tygodnia, dlatego że nie ukrywam, że osoby w Waszym otoczeniu mogą być troszeczkę rozgorączkowane, ale tutaj przychodzi do Was rycerz mieczy, wspaniały rycerz mieczy na strusiu, bardzo nietypowo pokazany, ale tutaj jest właśnie walka i staranie się o coś. I teraz tak, właśnie mi się wydaje, że jak ktoś zastanawia się, czy porozmawiać, czy raczej odpuścić, to wypadałoby właśnie rzeczywiście z kimś ważnym porozmawiać. Tutaj też jest taka opcja, że osoby, które potrzebują pomocy, bo gdzieś pogubiły się w tym, co mają robić w życiu, ewidentnie do Was przychodzą, ale też w ogóle mam wrażenie, że osoby w Waszym otoczeniu są takie bardzo szybkie, prędkie, dużo chcą załatwić, dużo chcą zyskać i niestety
tutaj będzie wiele potknięć, natomiast to Was nie dotyczy. To Wy ewentualnie jesteście osobami, które mają innym pokazywać, co zrobić, aby się nie potknąć, jeśli ma sens to, co mówię, jeśli z kimś to rezonuje. Tutaj do przeszłości odchodzi karta królowej monet, która tutaj bardzo jest zaznaczony taki faktor matki właściwie, bo zobaczcie, ona ściska tutaj w ramionach te monety jak swoje dziecko. I tutaj jest takie, nawet nie to, że odpuszczenie, ale wydaje mi się, że tutaj traktujecie rzeczywiście innych jako takie swoje małe personalne wyzwania. Zwłaszcza dla osób, które na przykład zarządzają jakimś zespołem, to mi się wydaje, że w tym tygodniu czujecie się tutaj jako matki lub ojcowie, którzy mieliby właśnie, nawet nie to, że robić rzeczy za innych, tylko bardziej ich inspirować. I myślę, że to jest dla Was istotne, dlatego że gdzieś Was to uskrzydla, ale też tutaj widzę, że na pozór taka ogarnięta osoba, która ma głowę na karku i być może uchodzi za autorytet, to okazuje się, że w pewnym sensie, w pewnym temacie sobie nie do końca radzi. I tutaj właśnie wkraczają barany, które nawet nie to, że są moralizatorskie, takie, słuchajcie, udzielające takich moralnych rad innym, ale bardziej po prostu, powiedziałbym, takich skutecznych rad i takich naprawdę przydatnych i innowacyjnych. Wy zobaczcie, pokazujecie się jako trójka buław. Bardzo lubię tę kartę w tej talii, bo tutaj widać taki, oczywiście trójkąt, ale też zupełnie taką inność pomiędzy staniem w miejscu, a ruszeniem do przodu. I Wy właśnie raczej patrzycie innowatorsko, w taki sposób zupełnie właśnie inny i ciekawszy aniżeli do tej pory i służycie właśnie innym taką inspiracją oraz radą. Uważajcie, żeby inni Was w tym tygodniu po prostu nie eksploatowali za bardzo. Jeśli chodzi o trójkę buław, to też mi się wydaje, że zwłaszcza dla osób, które tutaj planują i zastanawiają się, czy w coś dalej iść, czy raczej odpuścić, to tutaj przede wszystkim myślicie przyszłościowo. I to jest bardzo ważne, dlatego że powiedzmy, jeśli tkwicie w jakiejś relacji, czy w sytuacji, która nie jest Wam na chwilę obecną po drodze, to zastanówcie się i zastanawiacie się właściwie, jak ta sytuacja, jeśli nie ulegnie zmianie, jeśli Wy jej nie zmienicie, to jak może wyglądać za te 3 czy 5 lat. Tutaj też mam wrażenie, że ktoś ku swojemu zaskoczeniu ma bardzo dużą taką chęć i dużo siły do tego, aby wstać z kanapy i działać, uprawiać sport, czy powiedzmy chodzić na spacery, czy wdrożyć nową dietę. To zwłaszcza dla osób, które ostatnio się zastały, w cudzysłowie. W radzie jest as buław, który tutaj bardzo koresponduje z trójką buław i nie wiem, czy słychać, pewnie tak, ale tutaj karetka pogotowia za oknem jest u mnie i to jest potwierdzenie, żeby po pierwsze nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, pod wpływem też, słuchajcie, namiętności. Dlatego, że to, że z kimś macie, powiedzmy, dobry flow, to, że z kimś jest namiętność, to wcale jeszcze nie znaczy, że musicie być razem albo musicie tutaj spędzić ze sobą całe życie. Tutaj też jest powiedziane w informacji, czego nie robić, czego unikać, 4 mieczy. Karta, która jest związana z taką regeneracją i odpoczynkiem, żeby, słuchajcie, nie obawiać się, odkładać właśnie planów w przyszłość, dlatego, że to gdzieś będzie dla Was lepsze, aniżeli zrobić coś tu i teraz, ale byle jak. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Tutaj też jest powiedziane, żeby raczej o coś walczyć, aniżeli sobie odpuścić, zwłaszcza jeśli to ma być relacja, ale pamiętajcie, że to gdzieś musi być zrobione z głową, czyli trzeba sobie wytłumaczyć, powiedzmy, na przykład co było nie tak do tej pory, co zrobić, żeby się zmieniło, jak będziecie to sprawdzać. Też tutaj jest powiedziane, żeby barany nie dawały się w tym tygodniu popędzać przez otoczenie, dlatego że tutaj ewidentnie inni mogą chcieć
że tak powiem, więcej zrobić aniżeli mogą, albo w bardziej chaotyczny sposób, a wy wcale nie musicie w taką gierkę się bawić. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.